W tym odcinku odwiedzam Wołyń, aby zmierzyć się z historią okrutnej zbrodni popełnionej na polskiej ludności, ale także sprawdzam, jak życie w okresie wojennym toczy się w Lwowie i pytam Ukraińców, co sądzą na temat UPA i Bandery. Witam Cię z dosyć nietypowego miejsca. Nikt by raczej się nie spodziewał, że zobaczycie mnie na Wołyniu. Na moim kanale obecnie jesteśmy w środku serii z Ameryki Południowej, ale obecnie, dzisiaj, 11 lipca, gdy przypada 83. rocznica rzezi wołyńskiej i w obecnej sytuacji narastającego napięcia pomiędzy politykami Polski i Ukrainy, pomiędzy narodami Polski i Ukrainy, tego tematu pominąć nie mogło. Jesteśmy w drodze do miejscowości Kisielin, która była bardzo ważnym punktem na mapie 11 lipca 1943 roku i już zauważyliśmy pierwszą niespodziankę po drodze. Zaczynają się pojawiać takie miejsca, zupełnie w polu. Jestem z moim kumplem Sławkiem, który pochodzi z tych rejonów przygranicznych z Galicją Wschodnią, więc w dzieciństwie nasłuchał się wiele historii na ten temat i akurat przejeżdżając przez okno zauważył ten oto krzyż. Widać, że to jest dosyć nowe, cały czas się palą znicze, jest polska flaga i tekst upamiętniający zamordowanych Polaków, ale nic nie ma oczywiście o mordzie. Polakom, mieszkańcom Rudni i Żurawca, którzy zginęli w 1943 roku, na wieczną pamięć rodacy, czyli ten krzyż postawili Polacy. Ale jest i tu zupełnie w polu, zupełnie przy drodze. Co de facto jest takim znakiem rozpoznawczym całego Wołynia, ponieważ tutaj są tysiące mogił, tysiące ciał pochowanych w studniach, przy płotach, przy drodze, na polach, a ostatni ludzie, którzy wiedzą, gdzie te mogiły znaleźć, już powoli wymierają. Mamy też świeczki oczywiście, oddajemy cześć. Tutaj to wygląda tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie, nie? Za 30 lat. No najmniej 30 lat. Najmniej. Wozy, łady, studnie. A teraz w ramach krótkiego przerwnika od tego filmu zapraszam Cię do skorzystania z promocji na Testo Combo, suplementu, który z dużą dozą prawdopodobieństwa zwlecze Cię w końcu z kanapy i poczujesz się znowu, jakbyś miał 25 lat. Tak jest. Optymalizuj testosteron naturalnie, dopóki jeszcze masz na to szansę. Zapraszam do testowania Testo Combo. Wystarczy, że klikniesz pod tym filmem. Przez tydzień trwa niepowtarzalna promocja. Sprawdź. Wszystko to, co spowodowało te tragiczne wydarzenia 11 lipca, czyli Krwawej Niedzieli, jeszcze poruszymy, ale teraz nie chronologicznie, zaczynając od 11 lipca. Musimy zacząć w miejscowości Kisielin. I właśnie tutaj dojechaliśmy i w tymże Kisielinie znajdują się ruiny kościoła, który jest na mapie rzezi wołyńskiej bardzo istotnym punktem. Jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Radzimirze Dębskim, to jego przodkowie, jego rodzice związani są właśnie z tym miejscem. Gdyby nie ich bohaterski opór przed atakiem UPA, nie mielibyśmy dzisiaj w historii takiego wybitnego kompozytora i nie mielibyśmy także jego syna, który robi międzynarodową karierę i rozsławia kraj polski na całym świecie. 11 lipca 1943 roku Polacy zgromadzili się w tymże kościele na mszy świętej, podczas której kościół został zaatakowany przez oddział UPA. UPA atakowało w niedzielę podczas mszy, ponieważ taki był plan, żeby zastać Polaków wszystkich w jednym miejscu i żeby te mordy po prostu były ułatwione. Oficjalne źródła IPN mówią o 300 nawet do 500 zabitych Polaków tegoż dnia w tym miejscu, w tym kościele. Inne źródła, bardziej badawcze, mówią o około 90 zabitych. I tutaj właśnie mamy tablicę upamiętniającą zabitych 90 Polaków. Akcja przebiegała tak, że znaczna część Polaków została zamordowana w kościele i przed kościołem, a duża część Polaków uciekła tymi korytarzami i schroniła się na plebanii, gdzie przez kilkanaście godzin bronili się, rzucając cegłami z rozbieranych piecy i wszystkim, co wpadło im w ręce, aby móc się bronić i ratować swoje życie. I właśnie podczas tego oblężenia rodzice naszego wybitnego kompozytora, którzy znali się tylko wcześniej, zaręczyli się i obiecali sobie, że jeżeli wyjdą z tego żywo, pobiorą się i będą wieść wspólne i długie życie. To, jak widać, się udało. Włodzimierz Dębski podczas tej akcji podobno zasłonił własnym ciałem dzieci, osłaniając ich od wybuchu granatu, w wyniku czego stracił nogę, a wszystkim docelowo udało się przeżyć nie tylko dzięki swojej bohaterskiej obronie i zabakardowaniu się na plebanii, ale także w wyniku pomocy lokalnych, przyjaznych im Ukraińców, którzy ich ukrywali przez kilka dni. Dziś Kościół się nie zachował, po wojnie nie został przywrócony do funkcjonowania. W czasach sowieckich funkcjonował jako mydlarnia czy mały biznes. Teraz jest po prostu ruinami, które możemy zwiedzać. Bóg nie umarł, albo Bóg nie umiera. Nie jesteśmy w stanie tego rozszyfrować, a tutaj mamy wersję po ukraińsku. Tak, Bóg nie umarł. W okolicach dzwonnicy, którą widzicie tutaj, jest zbiorowa mogiła, mały cmentarz i niedawno postawiona tablica upamiętniająca. Oczywiście, tak jak w wielu przypadkach, mamy tutaj też informację, że opiekę nad cmentarzem i miejscami upamiętnienia sprawują Polacy.
w tym przypadku Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Dosyć charakterystycznym zjawiskiem takich akurat tablic upamiętniających faktyczne ofiary jest to, jak bardzo zróżnicowany jest wiek ofiar. Widać tutaj całe rodziny, ponieważ są takie same nazwiska i przedział wiekowy od 7, 11, 18 do 60 lat. Mordowane więc były po prostu całe rodziny. Dlatego Polacy nazywają tą zbrodnię ludobójstwem i bardzo słusznie, bo była ona czystką etniczną na Polakach. Co akurat władze ukraińskie zdają się wypierać. Nazywają ją oddolną inicjatywą zrywu chłopów przeciwko polskim panom. Ale tak wcale nie było. Tutaj natomiast mamy oddzielny krzyż upamiętniający 4 osoby, które zginęły walcząc z UPA, ratując i poświęciły się ratując innych. I tutaj w tym miejscu muszę zrobić taki mały disclaimer. Ja nie jestem ani profesjonalnym dziennikarzem śledczym, ani historykiem, więc jeżeli w czymś się mylę, to mnie poprawiajcie w komentarzach. Wszystkie fakty historyczne, które wam podaję, są faktami bazującymi na wypowiedziach najsłynniejszych badaczy kwestii Wołynia w Polsce, typu profesor Andrzej Motyka, czy Piotr Zuchowicz, czy najsłynniejsze małżeństwo badające rzeź wołyńską, czyli państwa Siemaszko. To są ludzie, którzy poświęcili całe życie na badanie rzezi wołyńskiej. To są po prostu najwięksi specjaliści w tym zakresie w Polsce. Ale będę to robił oczywiście w swoim stylu, zachowując powagę tam, gdzie trzeba ją zachować, ale jest to vlog podróżniczy, vlog rozrywkowy. Pokażemy więc wam też, co się dzieje podczas wojny w Lwowie. Skąd w ogóle pomysł na ten typ odcinka? A równo rok temu, zrobiłem odcinek, najsłynniejszy odcinek na tym kanale, odcinek z Odessy. Oczywiście pokazałem, jak Odessa się bawi podczas wojny, że imprezy na Ukrainie nadal trwają, ale pokazałem także zniszczenia, i pokazałem, jak ludzie starają się łączyć życie codzienne z rzeczywistością wojny. Była tam pokazana wojna, był pokazany atak dronowy na miasto. Jeszcze wtedy Ukraina się nie odgryzała Rosji w atakach dronowych, więc było to dla mnie dosyć intensywne przeżycie. Niektórzy mogą powiedzieć, że Ukraińcy się bawią i obejrzeli 30% tego filmu i pomyśleli, że ten film był antyukraiński. Ale ten film był tak naprawdę proukraiński. Ale przez ten rok zaczęły się dziać rzeczy co najmniej dziwne. Rzeczy na tyle dziwne, przy których uważam, że nie powinno się pozostawać zupełnie obojętnym, nawet prowadząc rozrywkowy kanał zahaczający o jakieś tematy wojenne. Pierwszą taką lampką czerwoną, która mi się zapaliła w głowie, było to, jak usłyszałem, że przekazujemy Ukrainie migi. Nie są nam w sumie tak naprawdę potrzebne, bo mamy już zamówione nowe samoloty i w zamian mamy dostać technologię dronową, którą Ukraińcy świetnie rozwinęli w ostatnim roku czy ostatnich 2 latach. Jak się później okazało, podobno tej technologii dronowej nie chcą nam dać. I wtedy sobie myślę, zaczyna się polityka transakcyjna, ale ta polityka transakcyjna zaczęła się od strony ukraińskiej, nie polskiej, a powinna się zacząć od strony polskiej. Oczywiście pomagajmy, ale dbajmy o własne narodowe interesy także. Tego po polskiej stronie chyba zdecydowanie brakowało. Ale dobra, pal licho tą jedną rzecz. Co się wydarzyło później, to już chyba wszyscy wiemy. Prezydent Ukrainy nadaje jednej z ważnych jednostek nazwę bohaterów UPA. W odpowiedzi na to prezydent Nawrocki odbiera prezydentowi Ukrainy order Orła Białego. W odpowiedzi na co prezydent Ukrainy ostentacyjnie wysyła order kurierem następnego dnia. No i wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa jazda. Wszystkie agencje światowe nagle zaczynają relacjonować narastający polityczny konflikt Polski i Ukrainy. Przytaczają także jego kontekst. A jaki jest kontekst politycznego sporu polsko-ukraińskiego? Zamordowanie 100 000 Polaków przez UPA. I nagle okazuje się, że cały świat się dowiaduje o tym. Chyba Ukrainie wcale na tym nie zależało. A więc, moim zdaniem, strzelili sobie mocno w stopę. I to wchodząc na wojenną, polityczną ścieżkę z partnerem, który ich bezwarunkowo wspierał przez lata. A Rosjanie się cieszą i mówią: a nie mówiliśmy? Politycy ukraińscy wydają się więc w jakiś sposób chyba dyskontować już przyszłość i zaczynają myśleć bardzo transakcyjnie i zaczynają traktować Polskę jako konkurencję. Polska otwiera domy, przyjmuje uchodźców, oddaje całą broń, którą ma, czyli znowu zrobiliśmy dobrze, tak jak się powinno zrobić. Osiągnęliśmy moralne zwycięstwo, ale co z tego mamy i co z tego będziemy mieć? To trzeba sobie zadać dobre pytanie na ten temat. I tu nie zrozumcie mnie źle, bo znowu też się muszę wytłumaczyć, że nie jestem politologiem, ale mogę mieć swoje zdanie na ten temat. Ja uważam, że dobrze, że pomagaliśmy Ukrainie. Dobrze, że się obronili i nadal powinniśmy pomagać, tylko że wydaje mi się, że powinno się zmienić nieco podejście do tego pomagania. No bo co się dzieje teraz i co się dzieje dalej? Prezydent Ukrainy mówi: nikt nam nie będzie wybierać bohaterów. Po czym polski minister obrony narodowej odpowiada: nikt nam nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego kraju do Unii Europejskiej. Zaczyna robić się naprawdę grubo. Do tego dochodzą podobno także bojkoty polskich produktów na TikToku, które nakręcają sami Ukraińcy. A myślicie, że coś takiego się by wydarzyło, gdy nie politycy? Ja uważam, że mnóstwo Polaków i Ukraińców w Polsce żyje normalnie obok siebie jako sąsiedzi, przyjaciele i żyją w zgodzie. Tak jak kiedyś żyli na Wołyniu. Trzeba tutaj przy okazji wspomnieć, że my mamy bardzo dodatni bilans handlowy z Ukrainą, czyli eksportujemy dużo więcej niż importujemy z Ukrainy, czyli polskie firmy bardzo dużo zarabiają na eksporcie na Ukrainę i jesteśmy na tym jako kraj wygrani. No, przynajmniej tak było do tej pory. Ale zostawmy już politykę, skupmy się na historii, skupmy się na odwiedzaniu nowych miejsc. Jedziemy do kolejnej miejscowości, do miejscowości Pawliwka. Jak wrażenia? Czucie grubą atmosferę, nie? Tak, to prawda. No, odczuwa się, że tutaj była wielka tragedia i coś się wydarzyło.
Ile tych mogi musi tutaj być, kurde, gdzieś pod naszymi, kolokwialnie mówiąc, stopami. Nie? Cmentarz żydowski. Wygląda to dosyć słabo. Nic tu w zasadzie nie ma, więc raczej o to nikt nie dba. Została tablica pamiątkowa. No bo jak trzeba jasno powiedzieć, ukraińska powstańcza armia kolaborowała z nazistowskimi Niemcami. Oni dla Ukraińców są bohaterami, bo walczyli z Moskalami, ale jednocześnie pomagali niemieckim nazistom i zabijali Polaków. Właśnie jedziemy do kolejnej miejscowości, do dawnego Porycka, obecnej Pawliwki. No i mamy jakąś kontrolę wojskową na drodze. Ciekawe, co oni kontrolują. A jak się jedzie w tamtą stronę, to jest w kierunku Polski. I tutaj polska granica już dosyć blisko jest. Może szukają tych, co powinni do wojska iść, a uciekają. Dzień dobry. Dzięki. Czyli wszystko jasne. Kontrolują tylko Ukraińców. Ta główna droga, która idzie od granicy, wygląda już naprawdę dobrze i te wsie, które są blisko granicy Polski, naprawdę się modernizują. Ukraina rozwija się. To widać, że ta zachodnia Ukraina się rozwija, ale te drogi pomiędzy miejscowościami, już jak się odjedzie z tej głównej drogi, naprawdę jeszcze są takie, jak były kiedyś i te dziury są niesamowite. Udało się po kilku godzinach dojechać. Jesteśmy w miejscowości Pawliwka. A dlaczego ta miejscowość jest ważna? Pierwszy powód jest taki, że była dosyć ciemnym punktem na mapie właśnie krwawej niedzieli 11 lipca. Zamordowano tutaj znowu w kościele ponad 200 Polaków. Niektóre źródła mówią o 222 dokładnie, inne źródła przybliżają około 200 osób. Jaki jest drugi powód, dlaczego ta miejscowość jest ważna? Była miejscem tak naprawdę pierwszego w historii pojednania troszeczkę w kwestii rzezi wołyńskiej władz polskich i władz ukraińskich. To tutaj ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski spotkał się z ówczesnym prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą i Leonid Kuczma oddał hołd ofiarom. Nie było żadnych przeprosin, ale było oddanie hołdu i było odsłonięcie upamiętniającej tablicy i pomnika. Pierwszego w historii pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. I można by wtedy pomyśleć, że Ukraina pójdzie z duchem nowoczesności i w końcu te ekshumacje ruszą pełną parą. Zamkniemy ten trudny rozdział w naszej historii, ale nie. Wydarzyła się pomarańczowa rewolucja, która co prawda sprawiła, że Ukraina zwróciła się bardziej w stronę Europy, ale także obudziły się bardziej nastroje nacjonalistyczne. To spowodowało, że jednak władze ukraińskie zaczęły troszeczkę ten temat zamiatać pod dywan i troszeczkę się od niego dystansować. Przestano wydawać jakiekolwiek zgody na ekshumację i temat mocno utknął. I w zasadzie do dzisiaj pozostaje tematem bardzo drażliwym pomiędzy naszymi narodami. Co prawda te ekshumacje w ostatnich latach ruszyły, aczkolwiek ostatnie gesty, jakie wykonuje władza ukraińska względem upamiętniania UPA są co najmniej dziwne i nie za bardzo uwzględniają wrażliwość historyczną Polaków. Ale wróćmy nieco do historii, bo to wam także obiecałem, aby pokazać troszeczkę szerszy kontekst tego, co wpłynęło na te krwawe wydarzenia. Tak naprawdę zaczęło się to wszystko dużo wcześniej, ale już w trakcie II wojny światowej frakcja OUNB we współpracy z UPA podjęła decyzję o depolonizacji terenów Wołynia i Galicji Wschodniej. Wszystko to się zaczęło 9 lutego 1943 roku w Parośli na Wołyniu. Kulminacja tych wydarzeń przypadła właśnie na 11 lipca 1943 roku w niedzielę i właśnie także tutaj miała miejsce akcja UPA wymierzona w modlących się Polaków w kościeli. Podobno w tym czasie dzieci przystępowały do pierwszej Komunii Świętej. Żołnierze UPA ustawili przed kościołem karabin maszynowy, zamknęli niedobitków w kościele, a kościół oczywiście na końcu podpalili. Następnego dnia wrócili, szukali niedobitków po domach i wykańczali tych, których nie udało się wykończyć wcześniej. Tego właśnie dnia, 11 lipca, zaatakowano jednocześnie 99 polskich wsi, a sumaryczna liczba zabitych Polaków sięga niemalże 20 000 osób tylko tego jednego dnia. Oczywiście te czystki etniczne nie zakończyły się tego jednego dnia, one nadal trwały. W 1944 roku czystki dotarły do Galicji Wschodniej, zaczęły się rozszerzać z Wołynia. Pod koniec 1944 i w 1945 UPA powoli zaczyna się wycofywać z instrumentu czystek i w Galicji Wschodniej zaczyna stosować także podobno mechanizmy wysiedlenia, czyli Polacy mają pewien rodzaj wybór. Ale trzeba zwrócić uwagę, że w tym samym czasie do tych terenów zbliża się Armia Czerwona i prawdopodobnie to było determinantą złagodzenia tej morderczej polityki. 18 maja 1945 roku następuje ostatni atak na polską wieś i kilka dni potem AK i UPA podpisują porozumienie pokojowe o wzajemnej nieagresji. Sumaryczny bilans ofiar to około 100 000 polskich obywateli i około kilkanaście tysięcy obywateli ukraińskich, którzy zginęli w wyniku akcji odwetowych Armii Krajowej, ale także w wyniku czystek prowadzonych przez komunistów, które były w pewien sposób troszeczkę podklejane Armii Krajowej, tworząc wrażenie zwiększania rozmiaru tych akcji
represji odwetowych ze strony Polaków. Warto też wspomnieć, jaka w ogóle była geneza tego okropnego mordu. Wyglądało to mianowicie tak, że do I wojny światowej na tych terenach w zupełnej zgodzie żyli sobie wspólnie jako sąsiedzi Polacy i Ukraińcy. Gdy po zakończeniu I wojny światowej rozpadł się ówczesny ład światowy i powstała druga RP, nastąpiła krótka wojna polsko-ukraińska, którą wygrała Polska i w efekcie zajęła te ziemię, włączając je do terenów Rzeczpospolitej. Niemniej jednak w oczach i Polaków, i Ukraińców, szczególnie w oczach władz, tereny były uznawane za sporne, ponieważ po rozpadzie Austro-Węgier rościły sobie prawa do tej ziemi dwa państwa narodowe. Polacy wygrali tę krótką wojnę, Ukraińcy nadal jednak uważali te tereny za sporne, a jaki był najprostszy sposób tego, aby przestały być sporne? Wyeliminować wszystkich Polaków mieszkających na tych ziemiach. Tłem takich decyzji była też podobno postawa drugiej RP wobec Ukraińców, która de facto pozostawiała wiele do życzenia, ale czy taka postawa może leżeć u podstaw planowanego ludobójstwa? Niemniej jednak nie da się ukryć, że ten plan powstawał, rodził się przez lata. No i w pewnym momencie nadeszła II wojna światowa, Polska dostała cios w twarz, potem cios w plecy od Sowietów, chociaż oni nadal twierdzą, że ich u nas nie było we wrześniu 1939 roku i dołączyli do wojny 1941, więc pojawiła się idealna okazja do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej na tej ziemi, ponieważ polskie państwo de facto upadło. I do czego doprowadziły te lata podburzania sąsiadów wobec siebie i knucia i kombinowania, jak rozwiązać ostateczną kwestię ludności polskiej? Doprowadziły do tego, że kiedyś sąsiedzi żyli sobie ramię w ramię w przyjaźni między sobą razem, a skończyło się tak, że zaczęły być popularyzowane hasła typu zrobimy z wami to, co z Żydami. Spirala przemocy się nakręciła, a co było dalej? Już doskonale wiecie. Jest to niewątpliwie jeden z bardzo tragicznych rozdziałów historii Polski. Dzisiaj po ponad 80 latach ofiary tego mordu nadal nie są odnalezione, nadal nie są pochowane. I w zasadzie chyba to jest największą kością niezgody pomiędzy władzami polskimi i ukraińskimi. W pewien sposób można zrozumieć, dlaczego Ukraińcy gloryfikują UPA, ponieważ oni walczyli z ich obecnym agresorem także. Ale dlaczego po prostu nie posypać głowy popiołem, nie wpuścić polskich poszukiwaczy i badaczy, odnaleźć zwłok i godnie pochować ludzi i zapomnieć o tym i ruszyć do przodu? Tego nie jestem w stanie właśnie zrozumieć. Pierwszy pomnik, o którym wspomniałem, postawiony w 2003 roku, jest to ogólny pomnik ofiar. Tutaj natomiast mamy drugi grób rodzinny, prawdopodobnie postawiony przez jakąś rodzinę, która wyryła tutaj epitafium w pamięci 12 osób z rodziny Palinków z Porycka. Prawdopodobnie tu było napisane zamordowanych 11 lipca oraz Zakrzewskich z Radowic zamordowanych albo zabitych i to prawdopodobnie przez władze lokalne zostało zamazane. Oczywiście to pewnie kontrowersyjne dla Ukraińców słowo zostało usunięte w obydwu wersjach językowych. Brawo Sławek za dobre oko, bo to Sławek to zauważył. Przedział wiekowy od 6 miesięcy do 42 lat, czyli cała młoda rodzina. I rodzina Palinka od 9 lat do 78. Ci, którzy zginęli, ale nigdzie na tych grobach nie ma napisane, że zostali zamordowani i przez kogo, prawda? O, tutaj jest taka wersja, powiedzmy bardzo dyplomatyczna. Zginęły tragicznie w kościele w Porycku. I Polakom wcale nie chodzi o to, żeby ich tutaj nagle przepraszać na kolanach, żeby płacić odszkodowania, reparacje, bo wszyscy ci ludzie, którzy to robili, już dawno nie żyją, nawet nie ma kogo osądzić. Chodzi tylko i wyłącznie, żeby dokończyć ekshumację, pochować ludzi i iść do przodu. A tutaj też mamy taki pomnik, wirtualny znicz, dzwon i tu jest napisane obywatelom narodowości polskiej. I żadnych konkretów. Ale ważne, że coś jest. I takich miejsc na Wołyniu i w Galicji Wschodniej są tysiące. Prawdopodobnie nigdy ich wszystkich nie odnajdziemy. Historycy z IPN mówią, że jeżeli byśmy się za to zabrali dzisiaj, zajęłoby to około 20-30 lat. A że brak jest woli politycznej do tego, abyśmy się tym zajęli już dzisiaj, prawdopodobnie nie zrobimy tego nigdy. Wołyń, Galicja to są wielkie połacie ziemi. Jeździ się tu bardzo ciężko. Miejsc takich jest mnóstwo, takich, w których moglibyśmy zapalać świeczki i mówić o historii, ale ruszmy trochę do współczesności, bo ja jestem bardzo ciekaw, co o tym sądzą sami Ukraińcy w Lwowie. Opuszczamy więc Poryck, kierujemy się w kierunku Lwowa. Uwaga, jesteśmy w drodze do Lwowa, zostało jakieś 80 km i pewna rzecz nam się rzuciła w oczy. Generalnie tutaj wszędzie, gdzie są świeże flagi, to są raczej świeże groby żołnierzy, którzy po prostu polegli na tej wojnie, ale musisz też zwrócić uwagę, że nie tylko ukraińskie flagi tutaj powiewają. Wizerunki tych żołnierzy, bardzo świeże groby, ale wszędzie mamy bardzo ciekawe symbole. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Chyba jestem za cienki w uszach, żeby wchodzić w tak głębokie tematy, ale oczywiście na temat różnych spojrzeń, na temat postać Bandery i zjawiska banderyzmu, jak mamy różne interpretacje działalności UPA, wrócimy w tym odcinku jeszcze. I też chciałbym się dowiedzieć, jak Ukraińcy współcześni to interpretują, do tego będziemy ich pytać w Lwowie, ale niektóre obrazki mówią same za siebie.
No i dotarli do Lwowa. Trochę nas wytrząsło, co? O, to troszeczkę tak. Ulice są relatywnie pełne. Dokładnie za 1,5 godziny zaczyna się godzina policyjna, a o 23 knajpy się podobno zamykają, tak żeby każdy miał czas dotrzeć do domu. Ale podobno nie wszystkie. I zamierzamy takie miejsca dzisiaj odnaleźć. Póki co, to tutaj wszystko wygląda jak na krakowskim czy wrocławskim rynku. Knajpy pełne, ludzi pełno, 22:30. Nie jest źle, jest co robić. Ale zagranicznych turystów to tu nie widać, nie? Chyba jesteśmy jedynymi. Wydaje mi się, że jesteśmy jedynymi. Tu jest jakaś miejscówka, która tętni życiem. Ekspresowo się ogarnęliśmy. Idziemy sobie ulicami centrum Lwowa i trzeba to przyznać, we Lwowie i tutaj w ogóle na ulicach, nawet jak jechaliśmy przez tą zachodnią Ukrainę, spotyka się bardzo wielu żołnierzy w mundurach na przepustkach. Prawdopodobnie na przepustkach, bo spacerują z żonami i z dziećmi. Pomimo tego, że ta wojna tutaj na tą zachodnią Ukrainę rzadko dociera, to widać, że oni w niej bardzo aktywnie uczestniczą. Chociażby biorąc pod uwagę korporacje, nie mówiąc zasoby ludzkie. A ja chcę rzeczywistość przedstawiać taką, jaką jest, obiektywnie. Dzielę się z wami też tym spostrzeżeniem. O godzinie 24 jest cisza nocna, ale jeżeli do 23:30 znajdziecie się w pewnych miejscach, to jesteście w stanie w tych miejscach zostać bardzo długo. Pod warunkiem, że zostaniecie się tam przed godziną zamknięcia wejścia. Jeżeli nie, musicie wchodzić jakimiś bocznymi wejściami, ale to jest tylko ewentualnie po znajomości. Część z was może pomyśleć, co ty w ogóle robisz na imprezie i co ty pokazujesz, poruszając tak ciężki temat. Pamiętajcie, że ten kanał jest kanałem podróżniczo-rozrywkowym. I ja to robię w swoim stylu. Proporcje płci wyglądają tak. To teraz tak chwilowo na poparcie moich słów chciałbym wam pokazać, która jest godzina. Godzina jest policyjna. Jak wygląda życie nocne Lwowa? Dobrze. Witam Cię w kolejny dzień. Mój plan nie do końca wypalił, ponieważ mój niecny plan polegał na tym, że wykorzystam to, że jest weekend, wykorzystam to, że ludzie są nieco bardziej rozmiękczeni, że mają nastrój imprezowy, może będą bardziej skorzy do rozmów. Ludzie są skorzy do rozmów, ale nie są skorzy do rozmów przed kamerą. Oczywiście przekażę Wam wszystko to, czego się dowiedziałem, czego nie mogłem nagrać. Od 24 panuje oficjalna, niezaprzeczalna cisza nocna. Dlatego też wszystkie miejsca, do których można wejść po północy albo nawet po 23:30 totalnie zabraniają jakiegokolwiek nagrywania. I na zewnątrz, i przed wejściem, i w środku. Wielokrotnie mi zwracali uwagę, aż w końcu po prostu kazali mi schować tą kamerę. Miałem swojego indywidualnego ochroniarza w klubie, więc tam, gdzie najbardziej chciałem, tam, gdzie najbardziej ludzie byli rozmowi, no po prostu mi się nie udało nic nagrać. Starałem się nieco sprowokować Ukraińców, starałem się zadawać trudne pytania i muszę wyciągnąć kilka bardzo zaskakujących wniosków. Po pierwsze, bardzo mało ich uczą na temat Bandery w szkole, znaczy nie, uczą ich na temat Bandery w szkole, ale Bandera w oczach Ukraińców jest bohaterem narodowym walczącym z Moskalami. Bardzo mało ich uczą na temat tego, co się stało z Polakami. Większość z Ukraińców, z którymi rozmawiałem, po prostu o tym nie wie. A część osób po prostu mówi, no jest jakiś tam konflikt, coś tam mówią w telewizji, że tam prezydent coś tam zrobił, drugi prezydent coś tam zrobił, jakiś order, ale my nie wiemy, o co chodzi. Natomiast wśród młodzieży takiej, no powiedzmy 20+, panuje takie przekonanie, że tak, no my wiemy, kto to jest Bandera, wiemy, co zrobił. Dla nas jest człowiekiem walczącym o niepodległość Ukrainy i każdy kraj powinien mieć swoich bohaterów. Czyli tak jakby powtarza słowa prezydenta Ukrainy. Kolejny młody człowiek, który akurat zgodził się porozmawiać przed kamerą i to już bardzo późno w nocy. Zobaczcie, co ma do powiedzenia. About Bandera?
He was just a person. He was fighting, but he was fighting for Ukraine just to and independence of Ukraine. yes. For now, I think that history is good, but it was earlier. And just for now, we must go on. It's the war between the Ukraine and Russia. I think that earlier, when Poland war with Ukraine, Bandera makes the same thing like Poland people makes with Ukrainian peoples. Czyli panuje takie przekonanie, zakończmy z rozliczaniem historii, idźmy do przodu. Okej, ja też jestem takiego zdania, ale jeżeli władze ukraińskie uznają ludobójstwo na Polakach, pozwolą nam, naszym rodzinom, którzy nadal szukają swoich przodków, pochować godnie swoich przodków, wtedy pójdźmy do przodu. A to, że młodzi ludzie z Ukrainy po prostu nie chcą się koncentrować na przyszłości, no to jest jeszcze zrozumiałe. Oni raczej myślą, jaka czeka ich przyszłość, ponieważ no cały czas są w stanie jednak wojny, prawda? Część osób ponadto mówi, że słyszeliśmy, że w Polsce już nie lubicie Ukraińców. Zobaczcie zresztą taki kawałek. Powiedz mi, mogę cię zapytać o Ні, але якщо можеш не знімати, бо я не люблю. Nie? Я не люблю, ні. Ale nie, powiedziałeś mi, że myślisz, że w Polsce nie lubią Ukraińców. Ale w Polsce lubimy Українців. Дивись, ми зараз не про політику, добре, ми відпочиваємо. Nie, polityka nie. Ми всі в одному Nie, Wojek. закладі. Ale w І ми Ukrainie... про політику не говоримо. Ja uważam, że w Polsce lubimy Ukraińców. Добре, Naprawdę. ми теж уважимо поляків, ми любимо поляків. Бо Ну, тому що і ми любимо якби це все, розумієш? I o to... Spokojnie, na spokojnie. Ja mówiłem, że my lubimy Ukraińców, no bo tak naprawdę lubimy. Wyobraźcie sobie, gdyby na miejscu tych powiedzmy 2 czy 3 milionów Ukraińców, którzy są w Polsce, byli inżynierowie z południa wyznający religię pokoju. Co by się działo w tym momencie w Polsce? Prawdopodobnie działoby się to samo, co się dzieje w Sztokholmie, w Frankfurcie i innych miastach Europy Zachodniej, które ten temat przerósł. Powiedziałem wam o osobach, które się bardzo dobrze asymilują w Polsce, które pracują w Polsce, płacą podatki w Polsce i chcą tutaj żyć w Polsce z Polakami w pokoju. Takim przykładem jest mój kolega Dima, który mieszka w Polsce, robi karierę w Polsce od lat i pochodzi z centralnej Ukrainy. Nie? Co ty tak naprawdę jako Ukrainiec mieszkający w Polsce o tym sądzisz? I jaki jest ten twój punkt widzenia na UPA, na Banderę i na tą sytuację, która się obecnie dzieje, na ten szum medialny i tą polityczną wojnę? Trochę oczywiście nie ma co ukrywać. Boli to, że ten stosunek do Ukraińców trochę się zmienia. To nawet ja zauważam jako osoba, która, no powiedzmy tak, nie pierwszy dzień w Polsce, która już nawet coś tam po polsku rozmawia. Właśnie jak powiedziałeś, asymilowała się, to wcześniej nigdy żadnego hejtu wobec siebie nie odczuwałem. Nie odczuwam go i nadal, ale już tak powoli się zbliża, bo niektórzy moi na przykład znajomi, bliscy, to już mówią, że różne opinie chodzą i to naprawdę zaczyna no niefajnie moim zdaniem wyglądać. I mam ogromną nadzieję, że to się skończy właśnie tylko medialnym szumem, bo uważam, że nasze sąsiednie, ja bym nawet, bo osobiście tak uważam, bratnie relacje musimy zachować, tym bardziej w czasach dzisiejszych, gdzie obaj narody uważam, trochę jesteśmy w takiej sytuacji zagrożony, ponieważ mamy wspólnego sąsiada, który jest trochę chory na głowę i musimy dla naszego wspólnego dobra naprawdę jakoś się przeciwstawić. A konkretnie w sprawie tego, o czym jest tak naprawdę ten odcinek, czyli UPA i Bandera. Co wy jako Ukraińcy o tym myślicie? Uważam, że to jest historia i trzeba iść do przodu. Niestety, a może niestety nie wymarzymy tego z naszej historii, o tym trzeba pamiętać. Ale żeby właśnie nie popełniać takich błędów w przyszłości. Tak było, to jest fakt. Bardzo, ja jestem przekonany, że większości Ukraińców bardzo naprawdę o tym szkoda. Ponieważ UPA generalnie na Ukrainie nie kojarzy się absolutnie z żadnymi antypolskimi nastrojami. To byli ludzie, którzy po prostu walczyli o niepodległość, o dobro Ukrainy. A to, że na tamten czas sytuacja geopolityczna, nazwijmy to tak, złożyła się w ten sposób, że musieli sobie wybrać sojusznika, mam tutaj na myśli oczywiście Niemców, sojusznika w walce ze Związkiem Radzieckim, po prostu taką podjęli, powiedzmy, decyzję, bo wtedy głównym wrogiem był Związek Radziecki. No a teraz skąd to się bierze, że jest tyle flag banderowskich na Wołyniu, w Lwowie? W Odessie tego nie widziałem, ale tam tego jest sporo. I pomnik w centrum Lwowa, ogromny pomnik Stefana Bandery. Bo w
wróg może i zmienił nazwę, ale w praktyce pozostał ten sam. I co najgorsze, chce znów Ukrainę pochłonić. I dlatego właśnie przypominamy sobie o starych, no dla niektórych niech będzie bohaterem, dla niektórych po prostu historyczną postacią, którzy przede wszystkim, no tak jak mówię, kojarzą się z antyrosyjską walką. Nawet nie przede wszystkim, a jedynie z antyrosyjską walką. I dlatego w formach nawet takich folklorystycznych bym nawet powiedział, niektórzy śpiewają te wszystkie powstańcze piosenki o banderze i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z Polską. Ja jako osoba, która urodziła się w centralnej Ukrainie, to jest takie powiatowe miasteczko między Kijowem a Odessą, dokładnie w centrum. To nie są dla mnie bohaterzy. W moim mieście nikt o tym nie mówił. Ja mam innych bohaterów. Ja rosłem na Szewczence, na kosackich, bohaterach, na kozackich legendach. I to uważam, tak większość Ukrainy ma. A to, że na zachodniej Ukrainie ludzie troszkę mogą mieć może inne jakieś tam preferencje polityczno-historyczne, zresztą też mają do tego prawo, ale ja osobiście tego nie popieram, bo tak jak mówię, uważam, widzę tą sytuację troszkę inaczej. Natomiast mówisz, że w Odessie tego nie ma, to oczywiście nie ma, bo znów niestety, ale historia każdego regionu Ukrainy jest bardzo zróżnicowana. Nie mamy takiej wspólnej historii na cały kraj. Zresztą uważam, że podobnie tak samo jest i w Polsce, bo i Szczecin, i Białystok, i Gdańsk, i Katowice, i Wrocław rozwijali się troszkę tak czasami nawet oddzielnie, nie? Więc mamy na Ukrainie coś podobnego i dlatego na przykład Odessa, czy to będzie Mykolaiw, czy to będzie mój czerkaski obwód, czy to będzie Kijów, czy to będzie Donieck i Lugańsk, każdy z tych regionów ma swoich, nazwijmy to tak, miejscowych bohaterów, czy ludzi, którzy w ten czy inny sposób się przyczynili do historii z tego województwa, czy tego... No tak, ale władza jest w Kijowie, władza jest centralna i to jednak stamtąd się biorą te konflikty. U nas jest jakaś władza, tam jest jakaś władza i czy to oni nakręcają, czy... Chciałem się dowiedzieć, co ludzie myślą. Dlatego tam pojechałem. Ludziom to się na pewno nie podoba. To jest jedyne, co ja mogę powiedzieć. Po prostu, nawet jeżeli tam jakiś oddział w wojsku dostał, jednak tam nazwali imieniem bohaterów UPA, to dla ludzi, dla zwykłych ludzi, to jest tak, nieważne, nieznaczny absolutnie problem, że po prostu nie zwracają na to uwagi. Osobiście ja, jako osoba, która może dużo, niedużo to subiektywne, względne dosyć pojęcie, ale trochę tam pomagam w wojsku, szczególnie ze swoim ojcem. Powiedzmy tak, plotki od samych wojskowych są takie, że to ten oddział prosił się, żeby nadać imię bohaterów UPA, ponieważ, powtarzam po raz kolejny, przede wszystkim kojarzy się z antyrosją. Po części mogę zrozumieć nawet Zełenskiego, bo jeżeli ten oddział wojskowy poprosił się tak nazwać, to co miałbym powiedzieć? Więc jeżeli kilkanaście, kilkadziesiąt ludzi chce się nazywać antyrosyjską, przy tym nic nie mają przeciwko Polsce. To Czyli tak z tego naprawdę... to wszystko moim zdaniem się wzięło, ale na skalę państwową to nie ma żadnej gloryfikacji, nie ma żadnej ideologizacji Bandery, UPA, absolutnie nie. My, pamiętając jak nikt naszą wspólną, bolesną historię, bo dużo Ukraińców poległo w różnych wojnach, w różnych walkach, w różnych konfliktach lokalnych też. My po prostu, my nie chcemy tego powtarzać i dlatego toczymy teraz, uważam, nawet wojnę o niepodległość. I dlatego bardzo cenimy naszych, nawet w tym przypadku naszym ukraińsko-polskim, nie uważam tylko sojuszników, ale naprawdę przyjacieli i braci. I zawsze będziemy wdzięczni o to, co było na początku 22 roku, o ten stosunek polskiego narodu do Ukrainy. Ja powtarzam, jako osoba, która już troszkę tutaj przeżyła, generalnie to się przyznam, że nawet nie pamiętam, kiedy nauczyłem się po polsku rozmawiać, bo na Pomorzu mam dużą ilość znajomych, przyjacieli, kolegów, którzy zresztą razem z nami na Krym jeździli. Ale ja, jako osoba znająca ten naród, to
to nawet nie spodziewałem się tego pospolitego ruszenia, jak to się mówi. Byłem naprawdę mile zaskoczony. I musicie nam uwierzyć, że na zawsze to pozostanie w pamięci Ukrainy i Ukraińców, ponieważ każdy Ukrainiec ma czy znajomego, czy jakiegoś bliskiego, czy babcię, czy dziadka, któremu polefum, któremu doszła ta pomoc humanitarna, czy jakąś rodzinę z zachodnio-pomorskiego województwa, czy nie wiem, z innego lubuskiego, jakąś małą rodzinę, która przyjęła sobie uchodźca. Każdy to pamięta, bo to każdego dotknęło. I naprawdę nigdy o tym nie zapomnimy, bo w sytuacji podbramkowej Polska nam pomoże. Czyli tak jak jest moja teza, dajemy się zwariować trochę przez polityków. Niestety też to może w naszych genach. Lubimy chleba i widowiska, jak to się mówi, więc niestety sami sobie tego ofiarą jesteśmy. No ale tak jak mówię, mam nadzieję, że jakiś postęp i rozwój idzie. Zresztą z czasem może będziemy trochę bardziej podatni na różne polityczne prowokacje i propagandy i będziemy pamiętać, że wroga mamy jednego wspólnego i warto w tym przypadku się postawić. Dobra, dziękuję Ci za te słowa i za to punkt widzenia. Takich miejsc już jest coraz mniej. Tutaj u tego gościa można kupić wszystkie możliwe antyki. O, i oczywiście to, co jest bardzo popularne w krajach wschodnich, czyli dywany. Dywany, matrioszki, obrazki. Tutaj już w zasadzie jest tylko strefa artystyczna. Chciałbym zrobić mikroprowokację, bo zauważyłem coś, co chciałbym zweryfikować. Провожаю магниты и сувениры добычи. A ta flaga jest ukraińska, a ta co jest? Український. Ta? Czarna-czerwona jest ukraińska? То є флаг Бандеровський. A, banderowski. А то є державний. To nasz prezydent. To polityka, nie? No. Polityka, to nie... Ludzie nie. Ja jeszcze słyszałem w Polsce jedna starsza pani powiedziała: z ciebie zmarła matka ili ojciec. Ile dni płacisz? 2-3 dni. A reszta to wszystko polityka. No, reszta to polityka. Okej, wszystkiego dobrego. Prawda? Prawda. No i znowu był facet, który nie chciał być nagrywany, bardzo był przyjazny i wytłumaczył mi wszystko. Znaczy wytłumaczył mu swój punkt widzenia, że to jest wszystko polityka, że w Polsce pewnie też tak macie, że babcia umiera, to płaczecie 2-3 dni, a potem każdy przychodzi do porządku dziennego, a później tylko wchodzi polityka. Ale banderowskie flagi sprzedaje. Ale widać wśród Ukraińców taką jakby chęć. Ci zwykli ludzie, z którymi rozmawiam, oni nie chcą powodować konfliktów. Oni nie chcą się kłócić z nami. Oni nie chcą tego robić. Oni chcą iść do przodu. Pozostaje tylko kwestia dogadania się między sobą, żebyśmy mogli pójść do przodu. Bo ja powtórzę po raz enty, ja za Ukrainę trzymam kciuki, to ona została najechana przez Rosję, to Rosja ma zakusy imperialne i ja za Ukraińców trzymam kciuki. Jakkolwiek ten film by nie brzmiał w swojej istocie. Niech każdy kraj ma swoich bohaterów. Czarnych, białych, szarych. Ale ja uważam, że z naszej perspektywy Polaków także nie powinniśmy zapominać o naszych bohaterach, o naszych ludziach pomordowanych w bestialski sposób siekierami, o dzieciach nabijanych na płot. Nie wolno o tych rzeczach zapominać. A ja jestem żywym przykładem tego, że w pewnych sytuacjach ignorancja może doprowadzić do tego, że w przyszłości się pewnych rzeczy żałuje. Ja jak byłem małolatem, miałem 17-18 lat, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mam dziadka, który walczył, zdawałem sobie z tego sprawę, że walczył w II wojnie światowej, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że był bohaterem. Walczył w bitwie o Anglię, w bitwie po Monte Cassino, także był wcielony do Wehrmachtu, tylko że uciekł z tego pociągu, potem wylądował w więzieniu na Węgrzech, udało mu się uciec przekupując strażnika przy jakimś zegarkiem. Mój dziadek zmarł jak miałem 18 lat i ja tak naprawdę dopiero zobaczyłem, jakim on kozakiem był w dniu pogrzebu. Jak zobaczyłem ambasadorów, kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego na pogrzebie dziadka, ja popatrzyłem, mówię: wow, babcia żyła jeszcze 13 lat dłużej, więc zdążyła mi opowiedzieć wszystkie te historie, które nie zdążył mi po prostu opowiedzieć dziadek. No bo ja byłem małolatem i ignorantem. Dopiero później się dokopałem zdjęć mojego dziadka, który był prezesem Polskiego Związku Kombatantów na Zachodzie. Dokopałem się do zdjęć dywizjonu 304, bo on walczył w dywizjonie bombowym w bitwie o Anglię. Dokopałem się zdjęć z królową angielską, z prezydentem Kwaśniewskim wręczającym mu ordery. I tak, w tym momencie wiele nas różni. Większość z tego nakręcają politycy, ale naprawdę, także w podejściu do historii. Polskich historyków wiele różni w podejściu do historii z ukraińskimi historykami. Ukraińscy historycy z pewnego nurtu twierdzą, że ta rzeź wołyńska była oddolnym powstaniem chłopów przeciwko polskim panom. Tak naprawdę było zupełnie odwrotnie, bo rozkaz poszedł z góry, a wielu z tych chłopów biednych zmuszano do tego, żeby zabijali swoich własnych sąsiadów. A narzędzia zbrodni typu kosy, młoty czy jakieś narzędzia rolne były nawet podobno święcone przez lokalnych księży. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Ukraina chce mieć swoje UPA i dlaczego jednak są symbolem walki z Rosją. Miejmy otwarty umysł na to,
ale niech uznają to, co zrobili w przeszłości. Zróbmy tę ekshumację, dajmy tym rodzinom spokój, zakończmy ten temat i idźmy do przodu.